Stymulatory korzeni z produktów naturalnych. Wiele osób często korzysta z ukorzeniaczy dostępnych w sklepach ogrodniczych, ale jeśli ktoś nie ma chęci stosowania preparatów przemysłowych z tego czy innego powodu, a może w pobliżu nie ma sklepu, a musi je ukorzenić, co wówczas może zrobić? Wówczas możemy zwrócić się do natury i wielowiekowego doświadczenia ogrodników, czyli do ludowych receptur. Opowiem Wam, jak zrobić własne, całkowicie naturalne preparaty, aby poprawić tworzenie korzeni i przyspieszyć kiełkowanie nasion. Naturalne domowe stymulatory korzeni. Pierwszym, dostępnym w większości domów jest miód kwiatowy. Badania dowiodły, że naturalny miód kwiatowy zawiera około 35 rodzajów użytecznych substancji, w tym naturalne stymulatory wzrostu. Dlatego można go bezpiecznie stosować do moczenia sadzonek trudno ukorzeniających się. 1 łyżeczkę miodu dodajemy do 1,5 litra wody. W roztworze miodu sadzonki powinniśmy trzymać 12 godzin. A teraz opowiem Wam o ziemniaku. Ze względu na znaczną podaż składników odżywczych, fitohormonów i cukrów w bulwach, ziemniaki są często wykorzystywane do ukorzeniania sadzonek, nawet słabo ukorzeniających się roślin. Na przykład bardzo popularne jest rozmnażanie róż w bulwie ziemniaka. Słyszałam, że wielu moich znajomych starało się w ten sposób ukorzenić sadzonki róż i wyrosły im po prostu piękne ziemniaki. Dlatego teraz dokładnie opiszę Wam, jak to zrobić prawidłowo. Z dużego ziemniaka usuwa się wszystkie kiełki i miejsca, w których mogą one kiełkować, tak zwane oczka. Robimy otwór, w który wkładamy sadzonkę na głębokość 1 lub 2 pąków. Ziemniaki z sadzonkami umieszczamy w przygotowanym dołku o głębokości 15 cm. Najlepiej wsypujemy do niego 5 cm piasku i dopiero uzupełniamy ziemią. Łodygę z ziemniakiem zakopujemy na 2/3 wysokości. Górna część jest ta, która wystaje. Przykrywamy ją szklanym słojem lub plastikową butelką. Od czasu do czasu ziemniaki podlewamy, sadzonki wietrzymy i czekamy na pojawienie się korzeni. Za 2 tygodnie powinny pojawić się pełnowartościowe korzenie, a za miesiąc gotowa sadzonka. W trzeciej metodzie wykorzystujemy sok z aloesu. Sok z aloesu nie tylko przyczynia się do tworzenia systemu korzeniowego sadzonki, ale także wzmacnia odporność przyszłej rośliny. Ponadto sok z aloesu ma właściwości antyseptyczne, co oznacza, że niszczy chorobotwórcze mikroorganizmy, które mogą znajdować się na sadzonkach. Potrzebna nam będzie 1 łyżka świeżo wyciśniętego soku z aloesu na szklankę wody. Sadzonki trzymamy w tym roztworze, aż pojawią się korzenie. Zwykle trwa to około tygodnia. Również często słyszymy o ukorzenianiu w wodzie wierzbowej. Gałązki wierzby, podobnie jak topoli, zawierają dużą ilość auksyn, czyli fitohormonów, które stymulują wszystkie procesy wzrostu. Dlatego woda wierzbowa jest uważana za jeden z najlepszych wzmacniaczy korzeni. Wodę wierzbową można przygotować na 2 sposoby. Pierwszy sposób to należy umieścić kilka gałązek wierzby w pojemniku z wodą i poczekać, aż pojawią się korzenie. Wówczas wyjmujemy je z pojemnika i na ich miejsce wkładamy sadzonki, na których nam zależy, aby je ukorzenić. Jednocześnie wody w pojemniku nie trzeba wymieniać, a w razie potrzeby wystarczy ją po prostu uzupełnić. Drugim sposobem jest pokrojenie cienkich gałązek wierzby na kawałki o długości 7-8 cm i musimy zalać je wrzątkiem. Odstawiamy w ciemne miejsce na 8-12 godzin do naciągnięcia. Kolejny ukorzeniacz pozyskujemy z drożdży. Kiedy zwykłe drożdże rozpuszczają się w wodzie,
uwalniane są substancje, które przyspieszają proces tworzenia się korzeni. System korzeniowy powstaje dużo szybciej, to jest około 12 dni wcześniej niż zwykle. Stymulator wzrostu korzeni z drożdży przygotowuje się w następujący sposób. 100 gramów drożdży rozpuszcza się w litrze wody do uzyskania jednorodnej cieczy. Sadzonki umieszcza się w zawiesinie na 1 dzień, następnie musimy je umyć i przenieść do pojemnika ze zwykłą czystą wodą. Życzę Wam sukcesów i wspaniałych zbiorów.